Dzień dobry Państwu. W tym filmie chciałbym opowiedzieć co nieco o panu Adolfie Kudlińskim, świętej pamięci, znanym prepersie. Moim celem nie jest obrażenie kogokolwiek, ani pana Adolfa, ani także jego sympatyków. Mam na myśli zweryfikowanie jedynie tego, czy postawa, którą przyjął pan Kudliński, warta jest naszej uwagi i zainteresowania. Czego zatem nie zauważa pan Kudliński? Postawa pana Adolfa skoncentrowana była wokół idei przetrwania. Takie hasła jak przetrwać za wszelką cenę, przetrwa najlepiej przygotowany, tudzież przetrwa najsilniejszy, z tym racjonalizmem mogą być swobodnie związane. I tutaj rodzi się jednak swoisty paradoks, o którym chciałem teraz opowiedzieć sympatykom pana Adolfa, bo widzowie mojego kanału już o tym wiedzą. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, scenę wydarzeń opuścił. Jak Państwo zauważyli, nic i nikt nie przetrwa. To jest wstrząsający paradygmat. Dlatego też walka o przetrwanie na najwyższym stopniu ewolucji traci kompletnie na swoim znaczeniu. Wszystko, co kroczy drogą zdobywczego wyobrażenia, jak pokazuje historia, czeka drastyczny upadek. Także ta wojna, która dzieje się obecnie, wynika bezpośrednio z walki o przetrwanie. O co zatem chodzi? Na najwyższym stopniu ewolucji traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata. Dotyczy to ogólnego założenia, które w tej chwili przedstawię, czyli doprowadzenia człowieka do otwarcia na zapłodnienie intelektualne i moralne. Ma temu towarzyszyć moralne zło, które odziera naszą egzystencję ze złudzeń, ujawniając to, czego nie widzimy i czego nie dostrzegamy. Jest to bezpośrednio związane z rezygnacją z władzy w obliczu ujawnienia argumentu o wyższym gradualizmie, czyli redukcji patologicznego czynnika naszego doświadczenia. Na najwyższym stopniu ewolucji przestajemy już walczyć. Walka do niczego nas nie zaprowadzi. Żeby ktoś mógł zwyciężyć, ktoś inny musi przegrać i koło się zamyka. Bowiem wskutek tego argumentu, który podałem na początku, traci to wszystko w głębszym sensie na znaczeniu. Jeśli zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, wróci, zatoczy koło, upomni nas i wywoła konflikty, tragedie, wojny i zbrodnie. Na arenie naszych wydarzeń pojawi się także morderca, bandyta, nawet pedofil. Przyczyny tego leżą zawsze w walce o przetrwanie, które nie zostało w ogóle dla nas przewidziane. Walka o przetrwanie jest wyniszczającym nas zjawiskiem. To jest potężny stres i niepokój. Kto zwycięży, kto wygra. Wstajemy rano z łóżka i podejmujemy okrutną walkę ze światem. A pojawiliśmy się na tym świecie z jednego powodu, żeby uczestniczyć w kulturowym postępie. W przeciwnym razie nic nie ma sensu. Ludzie, żeby przetrwać, kalkulują na wszelkie możliwe sposoby, używając do tego głównie inteligencji manipulacyjnej, która w naszym świecie potrafi także uchodzić za mądrość. Lecz to nie przynosi żadnego rozwiązania dla naszego świata, albowiem wśród tych pozornych zwycięzców jest także rzesza ludzi pokonanych, a cały świat ogólnie okryty jest żałobą. Żyjemy bowiem w środowisku, które nie jest komplementarne, jeśli chodzi o nasze podstawowe, fundamentalne potrzeby, czyli dojrzewania w miłości, w dobru, w pięknu i prawdzie.
To środowisko, gdzie powinniśmy rezygnować z władzy i otwierać się na innego, który rzuci światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia, zostało wykluczone całkowicie z tego świata i podporządkowane jednoznacznie prawom przyrody, czyli prawom bezwzględnej walki o przetrwanie. Rodzi się z tego paradoks tego typu, że tylko z samego podłoża psychogennego, z racji tego, że nie żyjemy w odpowiednim dla nas środowisku, powstaje cały szereg chorób typu nowotwór, wylew krwi do mózgu czy zawał serca, a także psychozy. To jest świat złudzeń, w którym żyjemy od tysiącleci. A w całym tym założeniu chodzi o to, żebyśmy weszli wreszcie na drogę wolności, która odziera nasze życie ze złudzeń. I do tego mają także prowadzić wnioski, które tutaj postawiłem i które będę jeszcze w dalszej części filmu rozwijał. Jesteśmy równi, drodzy Państwo, jedynie w obliczu śmierci. To brzmi oczywiście dla wielu ludzi wstrząsająco, ale to właśnie śmierć rodzi prawdę. Otwarcie się na rezygnację z walki o władzę, o pozycję, o status i walki o przetrwanie doprowadza do śmierci ja, czyli ja, które walczy o przetrwanie. Na najwyższym stopniu ewolucji to już nie byt jest sensem absolutnym. Byt traci na swoim znaczeniu. Byt przysposobiony przez naturę, przez wszelkie racjonalne środki, skupia się głównie tylko na walce o przetrwanie, która zawsze doprowadza nas do destrukcji. I tak będzie także w tym okresie naszych dziejów, bo historia się powtórzy. Chodzi nam tutaj o człowieka, który otwiera się na śmierć, przyjmuje prawdę, dojrzewa w prawdzie wszechświata. To jest to główne założenie. I z tego względu sprawiedliwość jest możliwa do osiągnięcia na świecie jedynie wówczas, gdy społeczeństwo otwiera się wzajemnie na własne zaciemnienie, mając do tego przywilej uczestniczenia w kulturowym postępie i gwarancję państwa, że z tego tytułu nie poniesie żadnych konsekwencji związanych z jakimiś restrykcjami, tudzież bezpodstawne posądzenie o anarchię i nihilizm, co zaraz wytłumaczę, która pozornie mogłaby się z tym wiązać. Bo zwróćcie Państwo uwagę, racjonalizm w tej obecnej formie traci kompletnie na znaczeniu. Dla wszechświata racjonalne jest to, co jest jednocześnie irracjonalne. Tutaj, gdy otwieramy się na prawdę, to racjonalizm zostaje całkowicie zdruzgotany, bo ten moment otworzenia się na prawdę jest związany z rezygnacją z walki o przetrwanie. Jest zatem irracjonalny. Ale tylko ten moment, tylko to założenie, jedno jedyne założenie powoduje, że zło destruktywne do nas nie wróci. Bo żeby dojrzewać w prawdzie, potrzebujemy zła moralnego, kierowanego na siebie. To jest pragnienie zobaczenia tego, co jest naszą wewnętrzną brzydotą wynikającą z walki o przetrwanie. I tak racjonalny rozum, idealnie przysposobiony przez ewolucję od tysięcy lat do tego, żeby przetrwać, wywołuje nieustannie konflikt. Dlatego, że zło destruktywne wraca, bo zło moralne nie uczestniczy w kulturowym postępie. I w ten sposób racjonalizm jest utajnioną formą anarchii i nihilizmu. Koło się zamknęło. Wszechświat nieustannie koryguje nasz kurs. Nam się wydaje, że to jest założenie niedorzeczne, absurdalne. Ale tutaj mieści się właśnie sens istnienia. Wszechświat przypomina nam, że albo będziemy konali, upodleni przez biologiczną supremację racjonalną, albo się wreszcie na drodze wolności, na ostatnim szczeblu ewolucji, otworzymy na to, co wszechświat w tym najgłębszym wymiarze ma nam do zaoferowania.
Drodzy sympatycy pana Adolfa Kudlińskiego, państwo powinno gwarantować fundamentalne podstawy bytu. Już za niedługo zresztą dochód podstawowy wygenerują roboty. Aby człowiek miał to minimalne zabezpieczenie bytowe i tak dalej, i wszystko co z tym związane, a mógł na najwyższym stopniu ewolucji poświęcić się twórczej pracy i pracy na rzecz postępu kulturowego. Mówię o tym więcej w nowej idei dla świata zrujnowanego wojną, aby już tego filmu nie przeciągać. Ten film pojawił się na karcie u góry ekranu. Bardzo Państwa proszę o zapoznanie się z nim, gdyż dużo szerzej o tym, co było mówione tutaj, mówię w tym filmie, jak ten zarys tej idei powinien się kształtować. Drugi film związany z tym filmem, Nowa idea dla świata zrujnowanego od tysiącleci, to jest film Apel do światowych rządów w sprawie odwiecznej walki. Z tego miejsca chciałbym Państwa także prosić o poparcie. I zastanawiając się teraz, co w ogóle można zrobić z tym światem, to nie można zrobić już nic. Bo nawet jeśli wykorzystamy wszystkie praktyczne wskazówki pana Adolfa, które są oczywiście bardzo potrzebne, ja tego nie neguję. Sam sobie nawet raz na jakiś czas oglądam filmy pana Adolfa. Ale załóżmy teraz, że będziemy mieli nawet schron, będziemy mieli tej żywności zabezpieczonej na wiele, wiele lat, być może nawet w niektórych przypadkach na 15 lat. Będziemy uprawiali warzywa w tunelach. Będziemy mieli dosłownie wszystko. Będziemy przygotowani na apokalipsę. I teraz dochodzi do tej apokalipsy. Ona już zresztą się rozpoczęła, to już się dzieje. I co teraz moglibyśmy w tej sprawie zrobić? Co nam pozostaje? Kiedy świat się zawalił, wskutek także tego, że to my nie troszczyliśmy się o postęp kulturowy. To są zaniedbania, już nie bezpośrednio związane z nami, żeby nas tutaj oskarżać. To są problemy, które w przeszłości nie zostały rozwiązane. Żadnej cywilizacji nie udało się bowiem wyrwać z tej totalistycznej powłoki czarta, czyli bezwzględnej walki o przetrwanie. Żeby przetrwać, trzeba kłamać i trzeba kalkulować. I to są problemy, na które dzisiaj trzeba koniecznie zwrócić uwagę. Jakaż zatem radość mogłaby nas czekać z tego powodu, że akurat udało nam się przetrwać? Co takiego moglibyśmy robić, kiedy ominęło nas to, co jest najgłębszą potrzebą naszym pragnieniem, czyli wspólne uczestniczenie w poszukiwaniu piękna, dobra i prawdy? Jakie miałbym odnieść wnioski z tego, że przetrwałem? Czy miałbym się cieszyć, że to akurat ja przetrwałem, a cała reszta świata spłonęła, zawaliła się i pogrążona jest w zgliszczach? Miałbym sobie wówczas stworzyć być może ścianę, nie wiem, własnej adoracji? Jeśli zrobiłem sobie na przykład do tego jedzenia, o którym wspomniałem wcześniej, jeszcze 100 powiedzmy butelek nalewki z aronii, no to pozostałoby mi jedynie upijać się do czasu, ażbym to wszystko wypił, próbując zapomnieć o rozpaczy. Ale bardziej wolałbym zapłakać nad sobą i być może myśleć o tym, jak zejść z tego świata. Bo przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane i musimy wreszcie wlać oleju do głowy. Musimy to zrozumieć. Nie ma sensu poświęcać życia bezwzględnie na to, żeby o przetrwanie walczyć za wszelką cenę, niszcząc siebie nawzajem każdego dnia. Najgorsze jest to, że w tym wyścigu nie będzie żadnego zwycięzcy. Każde imię będzie wymazane i wszystko będzie zapomniane. To, że pogrążamy się w tym nieszczęściu i ludzie, którzy mają władzę, i także ci ludzie, których pan Adolf tam krytykował, bo przecież barszcz Sosnowskiego, z tego co pamiętam, chciał rozpylić w Sejmie. I także ci ludzie u władzy, to są ludzie niekompetentni, ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie nas prowadzą.
Wiecznie wywołują jakieś wojny, załatwiają własne interesy, własne szwindle. A to przecież my, lud, narody, powinny decydować, kogo wybieramy i kto zasiada tam na górę. I tutaj jest apel jeszcze jeden z mojej strony, żeby nie ufać politykom, żeby szukać sposobu na to, ażeby droga wolności wreszcie rozpoczęła się dla tej nieszczęsnej cywilizacji, która już dzisiaj nie ma sobie absolutnie nic do zaoferowania. Wszędzie jest tylko kalkulacja. Nawet na YouTube dzisiaj zarabia się pieniądze, tylko na wojnie. Wiele tych kanałów sprzedaje tanie sensacjonalizmy dotyczące tego, jaki czołg przyjechał, kogo zabił, gdzie rozjechał, gdzie spadły te bomby, ilu ludzi zginęło. Ale nikt nie mówi o wolności. Nikt nie mówi, dlaczego wojna wybucha. Zwróćcie Państwo uwagę, czy to nie są ciekawe problemy, żeby znać przyczyny. Przecież nie rozwiążemy żadnego naszego problemu, tak jak nie zniesiemy bólu zęba, przyjmując tabletkę. Trzeba go wyleczyć. Nie można wiecznie przyjmować tabletki na ból zęba i udając, że nic się nie stało. Nic się nie dzieje. Ja przecież przetrwałem. Wszystko tutaj jest załatwione. Wszystko jest wspaniale. Ale niestety nie jest. Nie jest dobrze, proszę Państwa. Szanowni sympatycy pana Adolfa, chciałbym oczywiście jeszcze raz prosić o zapoznanie się z tym materiałem, który jest podlinkowany w opisie, gdzie szczegółowo wyjaśniam, na czym to założenie powinno być oparte. Nawet jeśli teraz wydaje się Państwu absurdalne, to przyjrzenie się przecież nikomu nie zaszkodzi. Chciałbym Państwa także prosić o zasubskrybowanie mojego kanału, zwrócenie uwagi na sprawy, o których mówię, bo przetrwa zdecydowanie ten, który zaciekle o przetrwanie nie walczy. Proszę serdecznie, byście Państwo też zwrócili na to uwagę. Z mojego punktu widzenia te wnioski wydają się mieć nieco szerszy, nieco głębszy charakter, który nie doprowadzi naszej cywilizacji do zguby, a wszystko wskazuje na to, że jednak ta zguba nas niechybnie już za jakiś czas czeka. Szkoda byłoby zaprzepaścić takiej szansy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się.